Witajcie w 63. odcinku z serii Ski Jumping Q&A. Jest to jednocześnie pierwszy odcinek sezonu 2024-25. Wybierając pytania do dzisiejszego odcinka, zdałem sobie sprawę, że prowadzę tę serię od sezonu 2017-18, a więc kończy ona właśnie 7 lat. Niesamowite, jak szybko zleciał ten czas. Pytania zadawane w tym filmie zostały wzięte jeszcze z zeszłego sezonu, natomiast w komentarzach możecie zadawać pytania do kolejnych odcinków, a teraz przechodzimy do materiału. Pierwsze pytanie zadał Walik2024. Czy jest szansa, że w przyszłości możemy spodziewać się nowych egzotycznych nacji w Pucharze Świata, np. Chorwacja, Serbia i tym podobne? Moim zdaniem kilka egzotycznych jak na skoki krajów zadomowiło się już do pewnego stopnia w Pucharze Świata w ostatnich latach. I mam tu na myśli choćby Rumunów czy Turków. Jeżeli jednak nie brać ich pod uwagę i szukać zupełnie nowych kierunków, to w zeszłym sezonie w kobiecych skokach mieliśmy do czynienia z pierwszym w historii występem w Pucharze Świata reprezentantki Kosowa. Chodzi jednak o Sophie Sorszak, która zmieniła reprezentację z Austrii na Kosowo po konflikcie wewnątrz swojej pierwotnej kadry, więc jest to mocno naciągana sytuacja, zwłaszcza że sama zawodniczka zakończyła karierę zaledwie kilka tygodni po pierwszych występach dla reprezentacji Kosowa. Szukając bardziej, że się tak wyrażę, organicznych przykładów, można przytoczyć Nikolę Stefanovicia, czyli pierwszego w historii reprezentanta Serbii, który niestety już w 2021 roku, po kilku startach w Fiskapie, również zakończył swoją przygodę ze skokami. Poza tymi przykładami nie ma obecnie perspektyw, aby jakiś zupełnie nowy kraj dołączył do mapy skoków narciarskich. Pocieszający może być jednak fakt, że w zeszłym sezonie, jak i podczas letniego sezonu, w zawodach rangi Fiskap pokazało się całkiem spore grono młodych zawodników z krajów, które, jak się wydawało, są już na absolutnym skraju wymarcia w tej dyscyplinie. Mam na myśli m.in. Koreańczyków, Szwedów czy przede wszystkim Kanadyjczyków, którzy potrafili wystartować nawet grupą 4 młodych skoczków. Pozostaje więc nadzieja, że kraje te nie znikną na dobre ze świata skoków narciarskich, przynajmniej w najbliższych latach. Kolejne pytanie zadał Rad. Czy była sytuacja, gdzie po ostatnim konkursie Pucharu Świata zmienił się lider? W sensie tak jak w sezonie 2014-15, gdzie Preutz mógł wygrać cały Puchar Świata w ostatnim konkursie. Nigdy w historii nie było takiej sytuacji, jednak zdarzały się sezony, gdzie niemal do samego końca kwestia zdobycia kryształowej kuli była otwarta, a zawodnicy z czołówki wymieniali się często plastronami lidera. Jednym z najbardziej pamiętnych sezonów pod tym względem jest z pewnością Puchar Świata 2006-2007, kiedy o zwycięstwo aż do ostatniego konkursu walczyli Anders Jakobsen i Adam Małysz. Polak odebrał Norwegowi koszulkę lidera dopiero w pierwszym z 3 konkursów indywidualnych w Planicy, na zaledwie 2 konkursy przed końcem sezonu. Biorąc pod uwagę, że Jakobsen był liderem niemal przez całą zimę, była to zdecydowanie wyjątkowa sytuacja. Potrójne zwycięstwo Małysza przy znacznie słabszej dyspozycji Jakobsena pozwoliło jednak Polakowi na mimo wszystko dość wyraźne zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, jak na te okoliczności, z przewagą 134 punktów. Następne pytanie zadał Capix99. Jaka reprezentacja w przyszłości może znacząco lepiej skakać niż teraz? To dość trudne pytanie, ponieważ nie ma obecnie reprezentacji poza Wielką Szóstką, która wyróżniałaby się szczególnym potencjałem. Przez jakiś czas wydawało się, że znaczące postępy może zrobić Szwajcaria. Jednak zakończenie kariery przez Dominika Petera i słabsze wyniki juniorów, w tym Sandro Hauswirta i Remo Imhofa, nie napawają optymizmem. Wydaje mi się, że największym potencjałem do dynamicznego rozwoju dysponują obecnie Włosi i Francuzi. Valentin Faubert i Alex Insam stawali na podium podczas konkursów letniego Grand Prix, pokazując znaczną poprawę formy, a zaplecze młodych talentów w obu tych reprezentacjach też wygląda całkiem obiecująco. Problem w tym, że na przestrzeni lat wielokrotnie widzieliśmy rzesze młodych talentów w słabszych reprezentacjach, natomiast bardzo rzadko rozwijali się oni w wieku seniorskim, nie mówiąc o wskakiwaniu do światowej czołówki. Najbliższe lata pokażą jednak, jak będzie w wypadku Francji i Włoch, bo z pewnością potencjał do wykorzystania mają na ten moment duży. Jan Jakubowski zadał 2 kolejne pytania. Pierwsze, czy zdarzyło się kiedyś, że zwycięzca konkursu jednym skokiem zdobył więcej punktów niż zawodnik z 30 miejsca 2? Sytuacje takie zdarzały się wielokrotnie na skoczniach mamucich. Dobrym przykładem będzie sezon 2010-11, kiedy Gregor Schlierenzauer w swojej pierwszej próbie zdobył 259 punktów.
Natomiast 30 w tym konkursie Andreas Wank miał notę końcową po 2 skokach w wysokości 250,2 punktu, więc mimo 2 skoków przegrał z pojedynczą próbą Schlierenzauera o 8,8 punktu. Drugie pytanie, czy był zawodnik, który w jednym konkursie 2 razy pobił rekord skoczni? Owszem, zdarzały się takie przypadki, choć oczywiście nieczęsto. Jednym z przykładów, jaki przychodzi mi do głowy, są Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich z 2016 roku, kiedy Peter Preutz w pierwszej serii poszybował na odległość 243 metrów, co było nowym rekordem skoczni. Natomiast w serii finałowej uzyskał 244 metry, bijąc swój własny rekord z tego samego konkursu. Podobne sytuacje miały też miejsce w 2005 roku w Planicy oraz w 2011 w Vikersund. W obu tych przypadkach skoczkowie nie pobili co prawda swojego rekordu w jednym konkursie, ale dokonali tego w jednym dniu. Co ciekawe, oba przypadki były jednocześnie biciem rekordu świata w długości lotu. W 2005 roku Björn Einar Rumoren skoczył na treningu 234,5 metra, ustanawiając rekord skoczni świata. W samym konkursie uzyskał natomiast 239 metrów, poprawiając ten wynik. Tak samo w roku 2011 Johan Remen Evensen uzyskał na treningu 243 metry, a w kwalifikacjach 246, poprawiając swój własny rekord skoczni i rekord świata tego samego dnia. Patryk17 2007 pyta, czy kiedyś skoczkowie zawitają z powrotem w Chinach lub Kanadzie? Jeśli chodzi o Chiny, to jest na to spora szansa. Puchar Świata Kobiet zawita w tym sezonie do Zhangjiakou, gdzie w 2022 roku odbyły się Igrzyska Olimpijskie. Sandro Pertile twierdzi, że FIS chce organizować konkursy męskiego Pucharu Świata w Chinach i jest na to spora szansa w kolejnych latach. Na ten moment nie ma jednak żadnych konkretów na temat tego, czy Chińczycy są tym długoterminowo zainteresowani. Jeśli chodzi o Kanadę, tutaj sytuacja jest dużo trudniejsza. Skoczni w Whistler są już dosyć przestarzałe i zawody Pucharu Świata raczej nie mogłyby się tam nawet odbywać na chwilę obecną. A poza tym Kanadyjczycy nie są w tej chwili zainteresowani organizowaniem Pucharu Świata, więc nie ma co liczyć, że zobaczymy tam konkursy w najbliższych latach. Kolejne pytanie zadał Gabriel Bzdenga. Czy twoim zdaniem po zakończeniu karier przez Geigera, Wellingera, Schmida, Eisenbichlera, Laje i Paszkę Niemcy mogą popaść w kryzys? Trzeba przyznać, że kadra Niemiec powoli zaczyna przypominać pod pewnymi względami kadrę Polski. Mam na myśli wiek zawodników, który w Polsce jest w tej chwili bardzo wysoki. Wystarczy spojrzeć na najlepszych w tym momencie zawodników w naszym kraju. Piotr Żyła i Kamil Stoch mają 37 lat. Dawid Kubacki 34, najlepszy polski skoczek poprzedniej zimy, Aleksander Zniszczał 30, Maciej Kot 33 i dopiero dalej zaczynają się młodsi zawodnicy jak 25-letni Paweł Wąsek. Nie są to jednak jeszcze skoczkowie na poziomie czołówki Pucharu Świata. Więc jak pod tym względem prezentują się Niemcy? Karl Geiger ma 31 lat, Andreas Wellinger 29, Schmid, który został wymieniony w pytaniu, ma 24 lata, choć jego dyspozycja odstaje obecnie mocno od niemieckiej czołówki. Eisenbichler 33, Laje 32 i Paszke 34 lata. Sytuacja wiekowa jest więc rzeczywiście bardzo podobna. Ponadto nie widać obecnie w Niemczech szczególnie uzdolnionej młodzieży, co nie napawa optymizmem. Mój wniosek jest taki, że o ile Polska jest zagrożona większym kryzysem w ciągu najbliższych 2-3 lat, o ile młodzi zawodnicy nie zaczną przedzierać się do czołówki, o tyle Niemcy również są zagrożeni takim scenariuszem, jednak w odrobinę późniejszym czasie. Powiedziałbym, że w perspektywie około 4 lat. Nie można jednak wykluczyć, że do tego czasu znajdą się następcy obecnej kadry. W każdym razie, nawet jeśli Niemcy popadłyby w kryzys, to uważam, że byłby on chwilowy i prędzej czy później wróciliby do najściślejszej czołówki. Następne pytanie zadał WOD 3772. Co sądzisz o zakończeniu kariery przez Petera Preutza? Uważam, że zrobił to w najlepszym możliwym stylu. Zakończył karierę, będąc wciąż w wielkiej formie. Zwyciężył w ostatni weekend kariery przed własną publicznością po 4 latach przerwy. Zajął drugie miejsce w Row Air i trzecie w Pucharze Świata w lotach. I do tego wszystkiego dołożył złoty medal Mistrzostw Świata w lotach wywalczony z drużyną. Bez dwóch zdań było to najlepsze zakończenie kariery od czasów Adama Małysza i w obu tych przypadkach widzę naprawdę dużo podobieństw. Takie pożegnania ze skokami zapadają w pamięci na zawsze, więc ogromne gratulacje dla Petera Preutza za taką decyzję. Choć z drugiej strony oczywiście szkoda, że zrobił to w tak młodym wieku, bo zakończenie kariery w dzisiejszych czasach w wieku 31 lat to moim zdaniem bardzo wcześnie. Trzeba jednak pamiętać, że w ostatnich sezonach dręczyły go kontuzje.
Więc sam fakt powrotu na szczyt i rozstania się ze sportem w tak wielkim stylu to coś, co powinniśmy bardzo docenić. Parason zadał kolejne pytanie. Jakie jest największe osiągnięcie reprezentacji Kazachstanu? Ciekawe pytanie, na które ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o zawody najwyższej rangi, to największym sukcesem indywidualnym będzie 11. miejsce Dionisa Wodniewa w Sapporo w sezonie 1992-93 oraz ta sama 11. pozycja Radika Żaparowa w Kuopio w sezonie 2006-07. Drużynowo najlepszym sezonem dla Kazachów była wspomniana już zima 2006-07, kiedy w Pucharze Narodów zajęli 11. miejsce na 18 sklasyfikowanych państw. Moim zdaniem największym i chyba najbardziej nagłośnionym sukcesem Kazachów jest jednak brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów, wywalczony przez Siergieja Tkaczenkę w Lahti w 2019 roku. No i ostatnie pytanie na dziś zadał Xzonek548. Czy jest w planach nowa skocznia mamucia? Zupełnie nowa skocznia mamucia nie jest na ten moment planowana, jednak warto wspomnieć o przebudowach skoczni w Ironwood i skoczni dużej w Harachowie, które od teraz będą nosiły miano skoczni wielkich, czyli będą należały do nowej kategorii. Skocznia w Ironwood po przebudowie będzie miała wymiary K161 i HS180, natomiast skocznia w Harachowie K143 i HS162. Będą to więc obiekty zbliżone do mamucich o wyjątkowo unikalnych rozmiarach. Co ciekawe, wstępne plany przebudowy skoczni w Courchevel pod kątem Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się tam w 2030 roku, zakładają powiększenie obiektu do HS150. Według nowych kryteriów skocznie duże kończą się na punkcie HS149, a skocznie wielkie zaczynają właśnie na 150 metrze. Więc albo plany przebudowy ulegną jeszcze zmianie, albo w 2030 roku w ramach igrzysk nie będziemy rywalizować na skoczni dużej, tylko na skoczni wielkiej. Spodziewam się jednak, że Francuzi prędzej zdecydują się na pierwszy wariant i zmienią punkt HS na przykład na 148 lub 149 metr, dzięki czemu skocznia w Courchevel stanie się największą dużą skocznią na świecie. Pytanie dotyczyło jednak skoczni mamucich, więc dodam tylko, że Czesi zapowiedzieli przebudowę mamuciego obiektu w Harachowie dopiero na rok 2035, ponieważ priorytetem stała się obecnie skocznia duża. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Zachęcam do zadawania w komentarzach pytań do kolejnych odcinków z tej serii, a na razie do usłyszenia.